Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek unboxingu, ale uwaga, nie first look, tylko review. Na czym będą się różniły te filmy? First look po prostu będzie prezentacja, szybka prezentacja zawartości pudełka, a review to już będzie troszeczkę więcej omówienie, szczegółowe obejrzenie ramek, prezentacja krótka historii samochodu, czy tam modelu danego i na przykład omówienie też możliwości wykonania w innych malowaniach, w innych wersjach po prostu modelu danego. Bohaterem dzisiejszego unboxingu, tutaj review, będzie najnowszy model od ukraińskiej firmy Clearprop. Jest to pierwszy ich model pojazdu i wystartowali z modelem, jak widzicie, ZIS-5W. Jest to model skali 1.75 w wersji Advanced, czyli zaawansowanej. Czyli czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać tego, że na przykład zestaw zawiera dodatkowe na przykład waloryzacje, dodatki na przykład w postaci blaszek. No i ciekawy jestem, czy ta firma wyda na przykład w podstawowej wersji. Model jest dostępny oczywiście w moim sklepie od dokładnie dnia wczorajszego, czyli dnia premiery modelu. I tak jak wspomniałem, jest to ZIS-5W, czyli co to jest w ogóle ten ZIS? No, potocznie był nazywany ZIS-5, z góry jechać, pod górę pchać, ponieważ był bardzo awaryjny. I jak widzicie tutaj na ilustracji, na boksie tego pudełka, można się dopatrzyć tego, że jest to W, to znaczy, że drewnianą ma kabinę kierowcy. Dlaczego? Ze względu na to, że Związek Sowiecki miał problemy wraz z wybuchem wojny, napaści hitlerowskiej, jak to uczono nas kiedyś na Związek Radziecki, i po prostu musiał ograniczyć, dbać o swoje zasoby. Po prostu nie mieli praktycznie nic. Rosjanie tak naprawdę nie mieli nawet sznurówek. I powiem wam, że dzisiaj sobie omówimy ten model. I teraz tak, to jest wersja ZIS-a 3-tonowa. Tak naprawdę wielozadaniowego samochodu ciężarowego, produkowany w latach, on był 33-58 i uwaga, aż przez 3 zakłady: ZIS, UIZIS i Uralzis. To jest oczywiście kopia amerykańskiej ciężarówki Autocar CA i obok pojazdu Gaz AA był to podstawowy samochód ciężarowy ich produkcji. To znaczy, tutaj wyjaśnię jedną rzecz. To nie oznacza, ta kopia nie oznacza, że był to po prostu zrżnięty 1:1 amerykański samochód bez żadnej licencji, produkowany w Związku Sowieckim. Nie. Rosjanie w 1931 roku postanowili produkować ciężarówki i pojechali do Stanów Zjednoczonych i po prostu kupili licencję na ten samochód. Licencję właśnie Autocaru CA. Dopiero wraz z momentem podpisania umowy Lend-Lease tutaj Amerykanie i Brytyjczycy dostarczyli im z prawdziwego zdarzenia już samochody ciężarowe, ale o tym to sobie pomówimy przy okazji innego odcinka. Tutaj właśnie dlaczego ta kabina drewniana właśnie? I tu są ze względu na problemy z dostępnością materiałów do produkcji samochodu ZIS-5, czyli tutaj była w całości kabina produkowana z metalu, stwierdzono, że po prostu trzeba ograniczyć zużycie metalu i po prostu cała kabina, jak i również, uwaga, skrzynia, która była też produkowana w wersji metalowej, zostały zastąpione drewnem.
Co ciekawego tu jeszcze o tym samochodzie mogę powiedzieć? No oczywiście na bazie tego ZIS-a 5 zbudowano wiele odmian i wariantów ciężarówek, między innymi ciężarówkę trzyosiową ZIS-6. Wyprodukowano również półgąsienicowy samochód taki powiedzmy do niedostępnych terenów ZIS-42. No, oczywiście wybudowano również autobusy ZIS-8, ZIS-16 i były również produkowane ze względu na braki paliwowe ZIS-y z gazogeneratorem, które były jako ZIS-21. Tu trzeba też wspomnieć, że ZIS-5 został przebudowany na trzyosiowy samochód ciężarowy i uwaga, na tym trzyosiowym były montowane wyrzutnie rakiet, tak zwane Katiusze. A uwaga, jeszcze jedna rzecz. W 1943 roku wraz z powstawaniem Wojska Polskiego na wschodzie, zwanego również Ludowym Wojskiem Polskim, czyli do tego wojska dotarli wszyscy Polacy, którzy byli wysiedleni z terenów Polski, wywiezieni przez Sowietów, a nie zdążyli uciec z Andersem do właśnie tego Wojska Polskiego, tworzonego przez władze komunistyczne i radzieckie. Te samochody były na wyposażeniu właśnie Wojska Polskiego, zwanego również Ludowym, i tutaj one służyły tak naprawdę, były nawet używane jeszcze po wojnie. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? No na chwilę obecną myślę, że wyczerpałem, nie ma sensu już wydłużać tego unboxingu i przejdziemy do oceny elementów. Jak widzicie, jest bardzo porządnie ten model zapakowany w sztywne kartonowe pudełko. I co mamy tutaj? Raz, dwa, trzy, 4,5 ramki i ramkę z elementami oczywiście tutaj przezroczystymi i niewielkiego rozmiaru mamy również instrukcję. Na drugiej i trzeciej stronie mamy wyszczególnioną zawartość tego zestawu. Widzimy tutaj, że jest również zestaw kalkomanii, zestaw blaszek i oczywiście zaznaczone są elementy, których nie używamy do tej wersji. Następnie etapy sklejania, w międzyczasie również malowania. Tu powiem Wam, zobaczymy sobie później, obejrzymy właśnie też opony. Bardzo fajnie jest to rozwiązane, chociaż chyba nie, dobrze. Tutaj mamy, posłuchajcie, oddzielnie felgi i oddzielnie same opony. Bardzo fajnie to jest rozwiązane. No i mamy kolejne etapy sklejania, tak jak wspomniałem, malowania również. Myślę, że każdy z Was, który zakupi ten model, najchętniej gdybyście dokonywali zakupu w moim sklepie, będzie usatysfakcjonowany z tego modelu. A jeżeli ktoś sklejał Gaza z Unimodelsa, no to zobaczy tą różnicę. Tam już praktycznie jest prehistoria i mam nadzieję, że ClearProp wyda również inne wersje tego modelu. Tutaj mamy wszystko na żółto zaznaczone, elementy właśnie fototrawione. No i mamy dwa malowania. Mamy ZIS-a z pierwszego ukraińskiego frontu z kwietnia 1945 roku. Tu mamy Królewiec. I następnie też pierwszy ukraiński front, Berlin, kwiecień 1945 rok. Jeżeli chodzi o polską wykonanie możliwości polskiej wersji, to posłuchajcie, polska wersja albo była taki samochód praktycznie bez oznaczeń. Czasami zdarzało się, że w danych jednostkach były malowane orzełki, a na przykład w większości były też oznaczenia radzieckie i Polacy dla identyfikacji za szoferką wstawiali małe materiałowe biało-czerwone flagi.
Tu mamy reklamówkę samolotów, bo do tej pory ClearPro był znany tylko i wyłącznie z samochodów. I zaczniemy sobie od ramki małej torebki. Ale zanim do niej przejdziemy, zmienię położenie kamerki. No i zobaczymy, co tu nam dokładniej producent zaoferował. Z tego, co ja już sobie oglądałem ten model, to powiem Wam, że to jest samosklej. Mimo sporej ilości części, o ile chodzi o samochód ciężarowy, to widać, że jest to wszystko porządnie zrobione, wykonane. I myślę, że tutaj zaczniemy od elementów przezroczystych. Tutaj warto zwrócić uwagę, że widzimy tutaj mamy zaznaczone deski. Czy te drzwi możemy zrobić, posłuchajcie, otwarte? To chyba nie do końca, ale mamy superanckie sprawy. Zwróćcie uwagę, że mamy tak, elementy, a zaraz zobaczymy w instrukcji, czy jest możliwość zrobienia wersji z otwartymi drzwiami, ale wydaje mi się, że nie. A dobrze, darujemy sobie. W każdym razie, tak prezentuje się oszklenie tego samochodu. Mamy tutaj również reflektory, znaczy klosze dokładnie do reflektorów. Mamy tylną szybkę, bardzo klarowne są te szybki. Zwróćcie uwagę, że nie ma żadnych zniekształceń. Szybki są tylko tutaj, tak? Bardzo mi się to podoba, powiem Wam. I widzę, że ukraińskie firmy teraz zaczęły naprawdę stawiać na wysoką jakość modeli w porównaniu, no bo rynek mamy dalekowschodni, czyli Azjaci z Chin po prostu nam równo podnieśli standard modeli, są rewelacyjnie wykonane. No i tutaj firmy ukraińskie, jak i również ukraińskie, które przeniosły się do Polski, widzę, postawiły bardzo wysoko, podniosły sobie poprzeczkę i są to naprawdę wysokiej jakości modele. Zero nadlewek, bardzo ładny detal. No powiem Wam, że jak uporam się z tymi modelami, które są na warsztacie, no to ZIS wyląduje na pewno na moim warsztacie i następnie go zaprezentuję. A, bardzo fajna rzecz, bo tutaj jak oglądałem sobie zdjęcia ZIS-ów, tych właśnie W, no to powiem Wam, że te samochody, szczególnie szoferki, były też malowane w podwójny kamuflaż, czyli ten standardowy, zielony rosyjski, jak i również taki kaki, zielono-brązowy kolor. Tak prezentuje się blaszka. Powiem Wam, że naprawdę jest bardzo fajny. Są elementy te, które potrzebujemy, żeby wzbogacić ten model. Nie są zbędne jakieś blachy. Mamy tutaj haki do złożenia, no tutaj może być wyzwanie. Mamy uchwyty, wzmocnienia ramy tak samo mamy. No niektóre elementy są bardzo małe. Mamy tutaj chłodnicę tak samo. Proszę bardzo. Jest to naprawdę super zrobione. Kalkomanie. Co tu mamy z kalkomanii? No taki, jak to za dużo nie mamy. Po prostu mamy napisy rejestracyjne, identyfikacyjne tego samochodu. Powiem Wam, że cieszyłbym się, jakby tutaj były, posłuchajcie, pojawił się ten z generatorem. Tutaj mamy ramkę K. Mamy fragment rury wydechowej. Mamy uchwyty, reflektor. Detal naprawdę zero nadlewek. Widzę, że tutaj po prostu te elementy są przemyślane. Jak mocowanie elementów. Właśnie to jest dość istotne. A dość grube są. To nie są takie delikatne uchwyty. Tutaj trzeba będzie uważać przy wycinaniu, powiem Wam. To jest element bardzo... A tutaj przy wycinaniu już na pewno.
czyli trzeba będzie trzymać element i cążkami wycinać albo pensetą taką dokładną tutaj, która dobrze chwyci ten element. No reflektor to spokojnie w paluchach się zmieści. To jest najprawdopodobniej hak, do którego możemy na przykład podczepić armatę 45 mm. Bardzo ładnie jest to wykonane. Teraz poszukam ramki A i zobaczymy, czy jest w ogóle taka ramka, która jest oznaczona jako ramka A. No ni chuchu nie widzę, więc lecimy od największej ramki. No i co tutaj mamy? Mamy elementy wnętrza, resory, widzę klapy silnikowe, mamy silnik i możemy, popatrzcie, jest super sprawa. W ogóle tak, polecimy sobie po kolei po detalach. Bardzo ładnie wykonane, posłuchajcie, resory, przód, tył. Tak samo tutaj mamy wał, osłonę, wzmocnienie ramy, reflektory, oszklenie sobie tutaj, ciekawe czy jak będą pasowały. Mamy plastikowe haki, no i tutaj mamy części kabiny. Są elementy te, które są tak naprawdę potrzebne i można je wyeksponować. Tu mamy właśnie boczne klapy silnikowe, czyli możemy sobie spokojnie tą maskę zostawić, no bo tutaj dostęp do silnika był po bokach i z racji tego, że jest tu kawałek silnika, tak mi się wydaje, ale to jest chyba wewnętrzny. Nie mamy takiego, że jak sobie otworzymy, to będzie widoczny silnik, chyba że jest na innych ramkach, ale wydaje mi się, że nie. No i tutaj mamy dwie chłodnice. Nie wiem, którą używamy, bo może tutaj używamy dwóch naraz, ale wątpię w to. No i mamy ramę. Bardzo delikatnie wykonana rama. Elementy zawieszenia tutaj układu jezdnego. Tak samo bardzo fajnie zeskalowane. Bardzo fajnie jest kierownica zrobiona. Nie jest to jakiś taki serdel okrągły. Bardzo przyzwoicie zrobiony model, a nawet bardzo ładnie wykonany. Tu mamy, widzimy elementy, to jest ramka B. A gdzie jest ramka D? Najprawdopodobniej tamta była. I tu mamy elementy drewniane kabiny. I tak się zastanawiam, jak to oglądałem, czy będziemy mieli na przykład możliwość wykonania, też pojawi się wersja z metalową zabudową kabiny, ta wczesna. Tył z kratownicą. Tu mamy błotniki. Pewnych elementów nie rozpoznaję, powiem wam, nie wiem co to jest. Tu jest dach do szoferki, tutaj element szoferki tak samo. To jest ramka B. No i jak widzicie, zero nadlewek. Teraz jak mocowanie? To jest dość istotna sprawa dla wielu modelarzy. Wszystko jest na krawędziach, tak, zrobione. Dobrze. Troszeczkę są jednak takie grubsze te mocowania. Nie jestem fanem tego. Plastik jest, wydaje się tutaj dość twardy. No i tu mamy elementy skrzyni ładunkowej. Tu warto, jeszcze nie wiem czy powiedziałem, że pierwotnie ZIS 5 miał ładowność 2,5 tony, a po zmianie właśnie kabiny na drewnianą, no to już 3 tony. Nie ma takiej imitacji żadnej deski, powiedzmy takich wyżłobień, no bo posłuchajcie, to jest skala 72, no bez przesady. Ale można na przykład fajnie na pewno sobie powycierać tę deskę jako eksploatacja. Tu mamy spodnią część, tu są te elementy, które montujemy do skrzyni ładunkowej. Ciekawe, czy pojawi się też ZIS w wersji lotniskowej, na przykład czy pojawi się właśnie z tej metalową skrzynią. Wszystko zapewne zależy od tego, jak ten zestaw będzie sprzedawany. Tu mamy, widzę, chyba to jest uchwyt do, tak, to jest chyba uchwyt do zapasowego koła montowanego pod spodem. No i uwaga,
oglądamy koła. Jak protektor? No bo sobie pooglądałem zdjęcia i powiem wam, że protektor jest taki, jak był na ZIS-ach 5W, tak jak oglądałem zdjęcia, bo innych się nie oglądałem. Najważniejsze, no omawiamy ZIS-a 5W. Jak felgi. No, bardzo ładnie wykonane są. I to jest ramka H i G. Czyli możemy spodziewać się jakichś innych rozwiązań. No i tu mamy pierwsze koło, tak, pierwsze, podwójne tylne, druga oś, no i koło zapasowe. No i właśnie zobaczymy, jak to koło zapasowe jest zrobione. No, nie będę w tej chwili już doglądał, tak. W każdym razie zwróćcie uwagę. No, tu jest felga od koła zapasowego z mocowaniem po środku plus, no powiem wam, jest to bardzo porządnie zrobiony model. No nie wiem, czy nie w tej chwili jeden z najlepszych modeli pojazdów produkcji europejskiej. No mieli to wszystko. Więc ten model jest tak zaplanowany, że tu ma wszystko ręce i nogi. Nie sprawi ten model tak naprawdę osobie, która nie jest zaawansowanym modelarzem, problemu. Myślę, że tutaj nawet dorosły modelarz może, ewentualnie młody modelarz początkujący, powinien sobie dać radę z tym modelem. On może mieć problem z malowaniem oszklenia. Ale uwaga, producent pomyślał o tym i w ofercie sklepu są również oczywiście maski do tego samochodu. Tu widzimy od razu, czego możemy się spodziewać. Bardzo fajnie. ZIS 5. Mamy w tej chwili ZIS-a 5W. Widzimy, że będzie ZIS, można BZ, to nie wiem, czy to nie był lotniskowy, i BZ39. Ja bym chciał uzyskać, zestaw w moim sklepie kosztuje 18,27 i tak prezentuje się maski do tego modelu. Więc osoby, które no, nie do końca nie są pewne swoich, powiedzmy, umiejętności, jeżeli chodzi o malowanie oszklenia, tym bardziej, że tutaj mamy nie wklejane oszklenie, tylko mamy również drzwi. Poczekajcie, o tak. Czyli na przykład tutaj, to sobie zaklejamy te elementy i śmiało malujemy. Tu nawet producent z tyłu nam pokazał właśnie, jak tych kalkomanii użyć, a tutaj jest dokładnie, jak wygląda. Czyli mamy też również na reflektory. O, powiem wam, fajnie jest to opracowane. A do tego, żeby reflektor wam dobrze świecił, malujemy sobie wnętrze na przykład takim flamastrem chrom od firmy Mołotow. Rewelacyjnie się prezentują. Srebrna farbka niestety nie daje tego efektu, co flamaster z akrylowym chromem, farbą o kolorze chromu. W środku jest oczywiście też jeszcze instrukcja. No i tutaj producent zaleca nam, że model przeznaczony jest, jak i również ten zestaw, dla osób powyżej, posłuchajcie, 14 roku życia. No faktycznie, tutaj 14 lat to już jest osoba, która powinna sobie wymiary modelu, proszę bardzo. Aha, i teraz tak, ilość części, 118 elementów ten model zawiera. Ja wam, że nie liczę, no nie będę liczył teraz. I na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Model naprawdę bardzo porządnie zrobiony. Tutaj gratulacje dla firmy ClearProp. Bardzo mile zaskoczyła mnie przynajmniej, a myślę, że jeszcze Mariusz się na ten temat wypowie, który chyba rozpoczął już sklejanie tego modelu na temat jakości elementów, jak i również dopasowania. Ale tutaj na podstawie obejrzenia tych ramek można stwierdzić, że ten model naprawdę jest bardzo porządnie spasowany i nie sprawi żadnego problemu przy sklejaniu i szpachla będzie zbędna.
Dziękuję Wam za uwagę. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a osoby, które doceniają moją robotę, jeżeli stwierdzicie, że warto pomóc mi rozwijać ten kanał, zapraszam również do wsparcia. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia, do usłyszenia, pozdrawiam Was, cześć.